W samym sercu japońskiej wyspy Shikoku, pośród wzgórz, leży miejsce, które wygląda jak z horroru. To opustoszała wioska Nagoro. Z każdym rokiem ubywa jej mieszkańców, a przybywa straszydeł. Kim są? Kto je tworzy? Czy ktoś tu jeszcze naprawdę mieszka? A może to już tylko teatr dla tych, którzy odeszli? W tym odcinku nie tylko szukam odpowiedzi, spędzam noc wśród tych kukieł, w pracowni kobiety, która postanowiła zatrzymać czas igłą i nitką. To opowieść o samotności, o odchodzeniu, ale też o niezwykłej wyobraźni pewnej nauczycielki. I o tym, jak z pustki można uszyć coś, co żyje. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jak zwykle pędzę. Zagadałem się ze znajomymi w hostelu o podróżach, o świecie, o życiu. Kawa kopnęła i się nie zorientowałem, jak czas szybko uciekł. Biegnę teraz do pierwszego autobusu. Dzisiaj jest przeprawa niewąska, ponieważ będę blisko 8 godzin w podróży do miejsca zwanego Nagoro Scarecrow Village, czyli wioska manekinów, kukieł. Trochę śmieszne, trochę przerażające. Lecimy, bo chcemy tam spędzić nockę albo i dwie. Tutaj na tym przystanku mam stać, tak mi pan powiedział. Pokazał mi nawet z drugiej strony. To jestem uratowany. Bo tutaj jest stacja pociągów. Nie wiem, czy jest jeszcze czas na jakąś chyba kawę. Chociaż nie no, będę w podróży 3 godziny. Pierwsza podróż autobusem za nami. Czekają nas jeszcze 3. Około pół godziny do następnego autobusu, który muszę przejść około kilometr, więc jest tak troszeczkę napięty ten harmonogram. Później to się rozkłada. Jest tu jakiś pit stop, trochę cukru. To chyba tu, ale dużo tych autobusów. 5 na dzień. Ten nas interesuje. Co ta gwiazdka oznacza? Nie mam pojęcia. Nie, to słoneczko. Już wiem, co to oznacza. Nie jeździ od 30 grudnia do 3 stycznia każdego roku. Jesteśmy poza tymi datami, więc powinniśmy mieć transporcik. Biorę też pod uwagę jak łapanie stopa. Myślę, że z tej wioski, do której się udajemy, stamtąd będziemy gdzieś celować na wschód wyspy Shikoku. Zrobić kolejny odcinek. W planie mam, czy Godzilla rzeczywiście istnieje. Jeżeli tak, to skąd pochodzi, jaka historia się za tym kryje i czy są jakieś dowody, że kiedykolwiek istniała. A może wychodzi co wieczór. Ale to w kolejnym odcinku. Na razie skupmy się na tym, co robimy dzisiaj. Jest cukier wjeżdża. I kawa tańczy we mnie. Tururu. Fikuśne tylko autko. Jedzie. Kończyła Ikeda. Jest, udało się, mamy bilecik. Idziemy. Dobra, drugi autobusik nas przywiózł tutaj na stację pociągów Ikeda. Mamy godzinę, coś trzeba skubnąć, bo kupiłem sobie tylko tyle, zobaczcie. 3 takie trochę liche te kanapeczki, a możliwe, że w tej wiosce Nagoro zostaniemy aż 2 doby. Wyzwanie to też będzie. Ostatnio pracuję trochę nad tym, żeby się przyzwyczajać do stanu głodu. Nic z tym złego, nawet bardzo to jest zdrowotne, ale chodzi bardziej o kontrolę swoich instynktów. Tyle z filozofii. Teraz trzeba się zorientować, skąd odchodzi ten autobusik. Kubo. 14:10, tak jest. 4 autobusy dziennie odchodzą. Sporo. Mógłby jeździć 2. Wszedłem na stację autobusów zapytać się u kogoś, czy stąd ten autobus odchodzi. Tak, nie ma problemu, ale pojawił się inny problem. Nie ma tego następnego, ostatniego autobusu. Dojadę stąd około 2 godziny do miasteczka Kubo. I pani mi pokazała X, jak jej pokazałem na mapie, gdzie chcę jechać, że chcę jechać do Nagoro. I przedstawiła mi też kartkę, na której nie rozumiałem nic, co jest napisane, ale zobaczyłem 4:22, czyli autobus jeździ tylko w sezonie. My jesteśmy teraz poza sezonem, bo jest końcówka marca, więc ten autobus nie kursuje. Nikt tam się chyba nie spodziewa jakichś przybyszów.
Większość ludzi jak jeździ do tej, bo nie tylko ta wioska jest tutaj atrakcją, pani mi dała cały rozkład, całą mapę, wszystko i uśmiechnęła się, jak jej powiedziałem, że proszę się nie przejmować, dziękuję za poświęcony czas. Nawet dzwoniła tam na stację Kubo, czy czasem nie jeździ. No niesamowita jest ta uprzejmość i gościnność tutaj Japończyków. W końcu natrafiłem na cenę paliwa, to jest bardzo ważne. W przeliczeniu na złotówki 180, tylko nie wiem, czy to jest przed podatkiem, czy po podatku, bo to różnie podają. To jest około 4,70 zł. To zawsze urzeka, jak bliscy wychodzą na powitanie. Stałem sam się. 次は下下線 Jest. Ostatni autobusik, którym jechałem dzisiaj, miałem jeszcze czwartym jechać. Tu zostało odcinek około 9 km. Będę próbował łapać stopa. Dalej droga jest zamknięta. Jedyne co można zrobić, to po prostu przejść ten odcinek. Na mapie wygląda, że nie można za bardzo, ale za tą wioską zaraz jest droga zamknięta. O, chłodno się zrobiło. Jest godzina gdzieś koło 16. Słoneczko już przygasza, znaczy zniża się, ale nic, działamy. Trzeba dojść do tej wioski. Myślę, że trochę ponad 2 godziny dojdziemy. Rzucam okiem na mapę i przygoda. No. Robi się coraz ciekawiej. Był znak, że może być jakieś osuwisko i że lepiej zawrócić samochodem. No nic, najwyżej jedzie jakieś auto. To się zapytam. Nie. Podniosłem rękę, ale pan przejechał. Wiosna tak pachnie. Tak pachnie, że ten beton widzę z tego kształtuje mi się jak tabliczka czekolady. O, jechało auto, mogłem się załapać na jakiś hitchhike. Thank you very much, sir. Thank you, thank you. All the best. Thank you. I udało się. Ci Państwo mi właśnie pomogli przyjechać do samej wioski. Jest tu trochę wypłaszczone. Thank you very much. Na pewno widzę tutaj potencjał, jeśli chodzi o spanie. Wchodzimy. Pierwsze co nas wita, przystanek. Dzień dobry. No nie mam pytań. Tu się coś dzieje, ale tu będzie zwiedzania. Wcale nie wygląda to tak przerażająco. Fajnie to wygląda. Tu jakiś wyrób chyba. Nie wiem, czy to jakiś mieszadeł. Zobaczcie, jakie życie tu się toczy. Ale będą fot. Ile tu ich jest. Dzień dobry. I tam. Jakaś pani pracuje. Może to ta pani. Wioska zupełnie wymarła. Chłopaki z Hongkongu mnie tutaj podwiozły. Nie, też zwiedzają jeszcze chyba. Nie mieli tego w planie. Życie w tartaku. Nawet na drzewie pan siedzi. Pierwsze wrażenia bardzo przyjemne. Chociaż jak się patrzy na to tak z drugiej strony, że ta pani chciała tutaj wzniecić życie, które wymarło. Jest podobno. Zapytamy się, jak będzie opcja, zapytamy się pani, która to stworzyła, mnóstwo pytań. Ile tu, z tego co czytałem, to około 25 osób tu jeszcze mieszka, a najmłodsza z tych osób ma lat 53. Może się to zmieniło. Wygląda, jakby ktoś mieszkał w tym domu. W tamtym chyba też. Spokojnie tu jest miejsce, gdzie rozbić namiot, a po zmroku to będzie wiało. Tutaj też jakaś pani sobie chodzi. Kręciła. Tam mamy chyba szkołę. A, na pewno. Gdzie tu mogę rozbić namiot? Jest nawet toaleta. Niebywałe.
Przyjdziemy tu wszystko oglądać, tylko najlepiej to bym zrzucił gdzieś bagaże. Mi się wydaje, że w szkole może zrzucę. Tu jest przystanek autobusowy. Ktoś tam siedzi? Nie, wow. O kurde. Można to otworzyć, czy nie? Ale faza. Jedno z najbardziej niesamowitych miejsc, w jakim w ogóle w życiu byłem. Dzień dobry. Kręciła. Tu bym się mógł nawet przespać. Zrzucę tu swoje toboły i się przejdziemy. Mam nadzieję, że mi ktoś wybaczy to. Jestem taki bezpośredni, a może tamte drzwi się otwierają? Zaraz sprawdzimy. Tu zostawił. Też się otwierają. Może tu sobie zostawię. Niesamowite. Ty, jakie one milutkie. Cześć. Tu Harry Potter siedzi. Ale to miejsce jest obłędne. Cieszę się, że doszliśmy. Ten znak chyba oznacza szkołę. Jest pan policjant, albo taki, co kieruje ruchem. Tam jakaś pani idzie. Ktoś tu mieszka. Czas się zatrzymał. Za 15:05. To dobry czas jest. Straszny nieporządek jak na japońskie warunki. Ciężko mi się przyzwyczaić wręcz. Tu trzeba ściągnąć buty. Co tu się wyprawia? Nie do wiary. Wow. No. Macie jakieś pytania? Bo ja nie. Każda z postaci, tu są jakieś w ogóle zawody. Jest bardzo ciekawa. Tutaj jest przeciąganie liny. Na środku dzieci bawią się w jakiegoś biegańca. Tutaj grają przy stole. Nie ma teraz dobrego światła, ale ja tu jeszcze wrócę na pewno. Nie widzę tu nikogo. Jest, zobaczcie, parkiet. Tu była kiedyś szkoła w użyciu. Jest kosz do grania, a tu jest nawet wesele i ślub. Dobra, a tu co za miejsce? Tu jest wejście do szkoły. Da się tu wejść? Pewnie nie. To jest zamknięte. Tak. Gdzieś tu są kapcie. Tu jest chyba pracownia. Czytałem, że raz na czas ta pani organizuje takie warsztaty, które można samemu z taką kółkę stworzyć. Ciekaw jestem, co by się tam działo u góry. Czy tam też jest życie? Ale chyba nie. Tu jest biblioteka. Podejdźmy może jeszcze do biblioteki. W nocy to pewnie robi niezłe wrażenie. Jest choinka nawet. Ja się zapytam, czy tu mogę przenocować, bo jak nie, no to trzeba gdzieś tutaj się rozbić. I pokazane, jak ludzie pracowali kiedyś. No, flaga chyba holenderska nawet jest. Widzę, że zaszczepiłem chłopaka z Hongkongu, bo chodzi i kręci. Spodobało mu się to. Ale nie będę robił przypału ze spaniem w środku. Zaraz kogoś dorwę i się zapytam, czy mogę sobie rozłożyć namiot. I jeżeli tak, to gdzie? Nie znam japońskiego, ale wnioskuję po tej skrzynce na listy i wadze, że tu jest poczta. Tu nie zamykają środków transportu, nie likwidują jakichś linii autobusowych, pociągowych w Japonii. Jak ktoś mieszka, nie odcinają ludzi. Nawet jeżeli to jest tylko kilka osób i nawet poczta tutaj działa. To w ogóle wygląda jak kościół. Da się tu otworzyć te drzwi. A to co to? Aha, można sobie kupić taką laleczkę za 500. Aha, i tu są pieniądze, żeby wrzucić. Taką laleczkę można sobie kupić. Fajne. Może kupię nawet. Nie ma problemu. Tu się otwiera to? Nie, chyba nie. Otwiera się.
Ale tu zapał, ale creepy. Tutaj sianem pachnie. Pan śpi. Nawet słuchajcie, mają adidasy. Tam gumiaki ściągnięte. A tu co robi ta pamflet? Tu się jakoś na tym gra? Czy to jest jakieś... Nie, to jest po prostu takie wyrzeźbione. Taki kulfon japoński. Kulfon, co z ciebie wyrośnie? Martwię się już od tygodnia. Nie pamiętam. O, można się wpisać. Dobra, przeczytajmy, z jakich tu części świata ludzie przybywają. Dania, Francja, Tokio, USA, China, Australia, Francja, Włochy, Ameryka, Malezja, Singapur, Switzerland, UK, Australia, Niemcy i Hiszpania, Bułgaria. Uho! Ktoś na pewno gwizdał, tylko nie wiem z której strony. Może to nie na mnie. Zamknę ten zeszyt, co by nie zwilgotniał. Tu jest napisane 6 października, tworzenie lalek. Ile jeszcze zostało tutaj mieszkańców, a ile było 30 lat temu? 30年前はちょっと分かってないけど、今現在は35人ぐらい。 Mam pytanie, bo chciałem tu zostać na noc, mam namiot i śpiwór. Gdzie mógłbym ten namiot sobie rozłożyć? Czy ewentualnie mógłbym się przespać w jednym z tych budynków z lalkami? ちょっとお尋ねしてきますのでお待ちください。ここで泊まれるかどうかわからんので。つーちゃん、 Pani musi się zapytać kogoś, czy mogę tu zostać, więc no nie będziemy robić jakiegoś przypału. Najwyżej pójdziemy gdzieś do lasu i gdzieś się schowamy. No trochę już zimno w łapy. Fajnie, że mogłem jej kilka pytań zadać. Powiedziała, że mieszka około 35 osób teraz. Zaraz się zapyta kogoś, czy mogę tu zostać. Pani tam się pyta gościa. Pyta się pewnie męża. Zobaczymy, czy mi coś odpowie. Pani wraca, zaraz mi się dowiemy, czy można tu zostać, czy nie można. テント張ってってここに。 Over here? Okay. 雨が降ったり。 okay. こうだったらいい。 Arigato gozaimasu. はい、先生、今こちらに来ておりますので、ちょっとお待ちください。 To ta pani jest tutaj tworząca wszystko. To jest pani stojąca za tą wioską. Konnichiwa. Dzień dobry, nazywam się Michał i pochodzę z Polski. Dziękuję, że mogę tutaj rozbić namiot. Przejechałem całą Japonię, żeby tutaj dotrzeć, bo jestem pod wrażeniem. To, co pani zrobiła, to wspaniałe. あなたのやったことは素晴らしいです。サンキュー。 Arigato gozaimasu. テントあるんですか、テント。 Here? テ Good? ント持って、 Yeah, yeah. テント持って。かかし工房があります。そこに泊まっても構いませんよ。 Oh, 一緒に行きます。 Okay. はい、レッツゴー。ありがとう。 arigato gozaimasu. ポーランド。 Porando, nie. Autobus dojechał tylko do Kobu, ale później ci panowie z Hongkongu mnie tutaj podwieźli, bo byłem bardzo zdeterminowany, żeby do pani dotrzeć. あ、よかったです。 Jeżdżę po świecie i wyszukuję takie nietypowe miejsca i to jest naprawdę unikalne. Porusza też serce, że tak pani ożywiła tą wioskę, pomimo że młodzi wyjechali. Jest to bardzo inspirujące. とても感動しています。サンキュー。 Arigato. Mam córkę, co ma 13 lat. Jak jej pokazałem, że istnieje taka wioska z kukłami i przekazałem jej tą historię, jak pani to tutaj stworzyła, to powiedziała, że następnym razem muszę ją tutaj przywieźć w wakacje. 出ないと言われました。来てください。ここに泊まってくだ Can I さい。 stay here? こ Oh, こで。 arigato gozaimasu. 一緒に。 Yeah, はいはい。 very nice. 寝袋とかあるんですか？寒いですよ。寝袋とか持ってますか？
Mam śpiwór i matę i będzie mi tu bardzo ciepło, bo to śpiwór taki zimowy, specjalny. Ja jestem eksploratorem świata, człowiekiem przygody. 冒険家です。はい。よかったね。袋あったらよかった。ここでどうぞ。これもよかったら。 O, wow. これを引いて、寝袋。お寝袋。 Amazing. Ja, arigato gozaimasu. そこに電気。トイレはあそこね。 Okay, yeah? Mhm, te. Mhm. そこに Wow. 電気あります。 Teraz jest jak w prawdziwym domu. W nocy, bo rozmawiam z tymi kukłami, może rano ożyją. 彼らは朝には生きているかもしれません。体育館見ましたか？向こう見ましたか？スクール見ましたか？ Cool. Yes. 行きました。 Yes. Amazing. Amazing. ありがとうありがとう。 Arigato で gozaimasu. ここはこれを閉めて、Okay. でここで大丈夫ですか？電気はあそこにある。 Yes, I will switch it off. Yes, yes, yes. 明日はバス？ Y, 明日はバスに乗りますか？ Yes, yes. Pójdę do Kobu i stamtąd wezmę autobus. ここからバス。 Comes here? こ Yeah? バス。 Oh, ここから。 okay. Hi. This way. Okay. This one. それぐらい乗る？ Yeah. わかりました。 Jestem pani bardzo wdzięczny. Dziękuję za gościnę. 感謝しています。なんかお腹は I have, yeah, yeah, yeah. 大丈夫？ Mam wiele kanapek, około 5, więc mi starczy nawet na 2 dni. あ、よかった。じゃあゆっくりどうぞ。 Arigato gozaimasu. じゃあね。 Arigato. No, i nie trzeba rozbijać namiotu. Początkowo tu myślałem, żeby się tu przespać, ale oczywiście no, nie ma co robić na przypale rzeczy. Przyszła sama pani twórczyni tego scenariusza, w którym się w tej chwili znajdujemy w tej wiosce, czyli tych kukieł. I mnie tutaj przyprowadziła, powiedziała, że to jest warsztat. Nawet zapaliła światło, dała specjalną kołdrę, zapytała się, czy mam co jeść. Dobra. Czas się rozłożyć. Piworek trzeba już rozprostować, ale przyjemnie, że się pani zaczęła pytać w ogóle, czy mam co jeść, na czym spać i w ogóle. No i mam jeszcze tu poduszki tutaj koło tego gościa, może się nie przestraszę w nocy. I można coś zjeść, albo jeszcze zadzwonię do Ali, żeby za dnia jej pokazać może tutaj co się dzieje. I będziemy spać na goro. Wstawaj, nie ma spania. Sup. 暑いよ、暑いね。おにぎり。 O, onigiri. はい。 Arigato gozaimasu. 暑い。暑いですよ。暑いよ。 Gorące. あ、そう。 Hot. Yeah, 熱い熱い。 Over here. コップはこう置いといてください。 Yes. は Okay. い、どうぞ。 Okay. Arigato gozaimasu. Pani mi przyniosła właśnie jeszcze siatkę z owocami chyba. Czad. Niesamowite. Nie mogę uwierzyć, co to się w ogóle wyprawia czasem w moim życiu. Rzeczy spadają z nieba. Ta pani przyniosła mi właśnie kolację onigiri, czyli takie, jak to się u nas mówi, kanapki z sushi. W środku jest farsz, a naokoło jest obklejone ryżem. Jeszcze cieplutkie 3. Zupę. Zrozumiałem, że a tak myślałem, żeby coś słodkiego dostać. Jest, proszę bardzo. Nawet 2 pakiety, to chyba pomelo. Dziwnie pachnie. Ciekawie. No i pomarańcza. Wyspa, na której się znajdujemy, specjalizuje się właśnie w produkcji pomarańczy. Iść do takiego baru pomarańczowego, w którym co byście nie zamarzyli, to wszystko jest pomarańczy. Już nie mówię o wszystkich sokach z różnych gatunków, ciasta, też widziałem alkohole, nawet pasztet z pomarańczami, tak. Mięsa, można też sobie kupić różne słodycze, gumy, żelki, czekolady. Dobra, okej, a Michał nie podnieca się za bardzo, chociaż może troszeczkę tak. Bo nie spodziewałem się, że takie przyjęcie tu będzie. Myślałem, że będę gdzieś kimał nie wiadomo gdzie, gdzieś tam pod lasem, albo że mnie przegonią. A tu nie dość, że się pani zgodziła, to jeszcze śpimy tutaj wśród tych zacnych towarzyszy.
Ło, dobre. Taki jak od babci rosół z grysikiem. Tak, z porami takimi przetartymi. Pyszne. Pomarańczki później. Wcinamy to onigiri, jak jeszcze ciepłe. Wędzowana rybka. Ha. O, jestem w niebie. Jakby tu któryś się ruszał, chociaż kumpel mi doradza, żebym uciekał na dach, bo wysłałem mu parę fotek. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie. Co byście zrobili w takiej sytuacji, jakby tu się coś poruszyło? A w ogóle przyjechalibyście tutaj? Na nockę oczywiście. Dajcie znać w komentarzu, chętnie poczytam. Skarpetka, dziura. Takie chińskie dziadostwo w Hongkongu kupiłem. A tu w Japonii, słuchajcie, 2 pary skarpetek za 7 zł, do 25 zł świetny obiad się je. I co najważniejsze, w restauracji chyba że się wybiera tam jakiś alkohol, to płaci się za napoje, ale jak się chce wody napić albo herbaty, za darmo. Na rachunku jest napisane herbata, 0 jenów. I napiwków nie, to jest, tutaj się nie daje. Pewnie już ze 4 razy mówiłem, ale może ktoś teraz pierwszy raz w ogóle ogląda mój odcinek, więc się powtórzę. Muszę pomyśleć, jak tu się tej pani odwdzięczyć. Może rano pójdę i zapytam się, czy tu nie potrzebuję jakiejś pomocy, nie wiem, jakiegoś rąbania drewna. Chocolate. Thank you. Thank you. Arigato. Arigato gozaimasu. Możemy zawody sumo tu urządzić na tej macie. Albo judo. To się batatami nazywa. Nagle ktoś tu zapukał do tych drzwi i w drzwiach ukazała się pani, która mnie tutaj przyjęła. Nie rozumiałem, co mówiła, skinąłem głową, ona mi wręczyła to. Słuchajcie, termofor. Tak, termofor, to jest jakaś plastikowa butelka zawinięta w taki pokrowiec, żebym sobie wsadził do śpiwora, bo będzie zimno. Ale się pani przejęła, tu widzę moją postacią. Jest godzina 21. Jeszcze nie śpimy, bo mam pomysł, żeby pójść w nocy do szkoły. Idziemy? No, to jeszcze chwilę posiedzę. Niech się tutaj uspokoi, pani pójdzie spać, a ja się tam przejdę. To co, moi drodzy, jesteście gotowi, żeby uderzyć do szkoły w nocy? Okej, ja chyba tak. Pali się tu światło, tam jest szkoła. Tam przez ten most trzeba przejść. Dobra, wkładam buty. Para leci z ust. A tu nic nie widać, słuchajcie. Podarowałem mu to i co się okazało, bardzo się z tego ucieszył, więc dobra, zrobimy tak. Tu są kukły. Nie wiem, czy tu jest ta szkoła zamknięta, czy jest otwarta. Zaraz się przekonamy. Więc no, coś kapie. Ale creepy. No. Opowiem wam pewną historię. Dzień dobry. Znaczy dobry wieczór. Opowiem wam pewną historię, którą mi przywołał mój przyjaciel z liceum Paweł. Chodziliśmy jeszcze do liceum i byłem szczęśliwym posiadaczem pierwszego PlayStation i wyszła taka gra Silent Hill, czyli Ciche Wzgórze. Zaproponowałem, że pojedziemy do mnie samochodem i zgarniemy telewizor. Roman miał garbusa, więc wsiedliśmy do tego garbusa, ja, Roman i Paweł. Piątek wieczór, 23:30, dojeżdżamy do mnie do domu. Otwieram drzwi, szybko żeśmy się przedostali, po cichu, żeby mamę nie obudzić. I odmontowałem telewizor, po czym ten telewizor wyniosłem, ale wynosiłem. Wiecie, to był jeszcze kineskopowy taki telewizor, ciężki, 21 cali, no ale ważył tak jak teraz chyba ze 2 czy 3 telewizory. No i przy wyjściu walnąłem we framugę. Mama wyskoczyła, co się dzieje? No i zobaczyła nas z Pawłem, że wynosimy telewizor. Nie wiem co do tej pory, co sobie pomyślała. Może, że sprzedajemy to za coś.
No i pojechaliśmy do Romana i graliśmy tam na moim telewizorze, na mojej konsoli, ale u Romana w domu. Serdecznie pozdrawiam zresztą całe liceum, w szczególności całą ekipę chłopaków. Pawła, Machera, Bartka, Romana, było nas 5 i chyba 30 dziewczyn, coś koło tego. Ale co mi słuchajcie dzisiaj Paweł powiedział, bo wysłałem to do niego i on mi zasugerował. Mówi, o jak Silenta, ale akcja. No i wysłałem mu też krótki filmik, nie będę się teraz poruszał, żeby nic tu nie zahaczyć, bo jestem oślepiony przez światło. Aha, do kamery miałem popatrzeć na światło, amatorka jeszcze. No i Paweł mówi, ale akcja jak z Silenta. Za chwilę mi przysyła. Ty słuchaj, ja mu wysłałem wideo, jak ta pani mi przynosi kanapki. No i opowiadam mu tam, jak fajnie, że tak pani się przejęła w ogóle moją postacią, że tu śpię i tak dalej. A Paweł za chwilę przysyła mi wiadomość, ty, a jak te kukły, to w środku są szczątki tych wszystkich ludzi. Oni wcale nie wyjechali, nie opuścili tej wioski, tylko ona ich zamordowała. To co wtedy? No właśnie, więc nie będę sprawdzał, czy mają jakieś pozostałości w sobie, czy tam są szczątki. Wierzę, że są wypchane podobno gazetami, bo takie się tu tworzy. Arigato gozaimasu. また来てください。カムバック。 Yeah, I will. With my daughter. はい。 With my daughter. どうぞまた Yeah. はい、どうぞ。さよなら。Bye. Sayonara.